Cześć, dzisiaj Wam zaprezentuję dysk M2 od Samsunga 990 Pro. To jest mój prywatny zakup, zakupiłem go w X.com. Dobrze, a teraz przejdźmy do wyników testu. Dobrze, takie krótkie podsumowanie. Co sądzę o tym dysku? Jest w porządku. Prędkości są zacne, ciut wyższe niż podaje producent. Przy zapełnieniu 43% znacznie spada prędkość zapisu, ale to minimalnie. I ogólnie oglądając różne testy w internecie, przy zapełnieniu 70% mniej więcej mieści się w 10% wpadek prędkości, więc zdrowo, normalny. Więc w porządku to jest. I tutaj nie robiłem już testów typu wielozadaniowość, tego typu rzeczy, dlatego że jest dużo materiałów, gdzie w ten sposób jest porównane kilka dysków różnych producentów lub chociażby z poprzednim z 980. Tak. I tam można normalnie zobaczyć sobie porządne wykresy, wszystko. Ja dysponuję tylko tym jednym dyskiem. Jak chodzi o temperatury, w granicach 34, tam 40 paru, tylko z tym, że to były temperatury w momencie testowania tych dysków prędkości, więc po takich zabiegach, jakichś mocniejszych pracach, więc to w ten sposób wygląda. I z tym, że na mojej płycie X570S Aorus Master radiatory, które tam są, mają thermal pady i thermal pady te są pod spodem na płycie, więc z dwóch stron jest jakby zabezpieczone, odprowadzane temperatury. I ponoć ten dysk do poprzednika, jak chodzi o zużycie energii w stosunku do kilowata, ma o 50% mniejsze zużycie energii niż poprzedni dysk, ale to jest informacja z materiałów prasowych, więc
I dzięki temu też myślę, że chodzi o niższe też temperatury automatycznie i większa wydajność, prędkość można osiągnąć. I ten dysk też jest podobno inaczej zbudowany, dużo lepiej niż poprzednik. Inaczej ta konstrukcja jest stworzona. I powiem wam, że ja ogólnie jestem w szoku, bo żeby zrobić ten test 3%, instalowałem od nowa system operacyjny. I jak już ustawiłem, kliknę instaluj i te procenty, co się pokazują, uwierzcie mi, ten system zainstalował się w niecałe 2 minuty. Mi normalnie szczęka opadła. Uruchamianie jest moment. I powiem wam szczerze, ja na przykład pierwszy raz w życiu klonowałem dysk. Tak, aplikacją od Samsunga miałem też Samsunga dyskiem poprzedni, SSD normalnie na SATA. Trwało to 20 minut. I powiem wam, że to jest wygodne. A zmotywowało mnie to do tego, że mam pewną aplikację, dobrze powiem, chodzi o Game Passa. Ktoś jakiś czas temu przejął mi konto. U mnie działa ten Game Pass, ale jeszcze do tej pory nie udało mi się jakby z Microsoftem skontaktować, żeby w pełni odzyskać z mailem, ze wszystkim. Czyli ja korzystam, ktoś tam podejrzewam, że też korzysta, więc mam cały czas tą procedurę i na komputerze mam, działa to, funkcjonuje dobrze, więc klonowałem po prostu dysk. Bo na przykład na nowym telefonie już nie mogę tego Game Passa uruchomić niestety. Szkoda bardzo, ale walczę z tym, bo tam trzeba jakoś chyba tylnymi drogami szukać, tu nie ma jasnej procedury. Niby coś jest na stronie, ale się klika link, nic się nie dzieje. Tak tam nic nie ma, praktycznie żadnej takiej konkretnej informacji. To tak, pobocznie. I co chciałem jeszcze dodać? Dla tych osób, które oglądają moje live'y, na Twitchu oglądają, czy teraz na Kiku oglądają, chociaż na Twitch będę chciał wrócić, będę się odwoływał od bana. Na tym dysku nie będzie żadnych gier instalowanych. Nigdy. To jest sprzęt do pracy, żebym mógł tutaj sobie materiały gromadzić z wyprzedzeniem, przygotowywać odcinki. Ale za to ten dysk, który był poprzednio na system, ten 500 GB, mam zamiar go przeznaczyć na gry. Tylko spokojnie, za tydzień, 2, jak tutaj zobaczę, że wszystko dobrze funkcjonuje, wszystko jest w porządku. To jest taka mała informacja. I powiem wam, że jednak Samsung to Samsung dyski. Ja za niego na promocji zapłaciłem 529 zł. Za 400 zł można było kupić 980 Pro. Z tym, że tu mamy większe prędkości, ale też większy zapis i odczyt losowy. Mamy, jak się zagłębimy w parametry tego dysku tak dokładnie, jest różnica. Naprawdę jest różnica. Jak się poczyta, to zupełnie dwie inne konstrukcje troszeczkę. I już dopłaciłem, bo ten dysk wiadomo kupuję na dłuższy czas. I dlatego was zachęcam, żebyście weźcie sobie w linka, poczytali, porównali te dyski, zobaczyli, czym one się różnią. Więc to nie tylko prędkością, że one szybciej działają, większe mają prędkości zapisu, odczytu trochę. Może komuś to nie być potrzebne. Zagłębcie się w inne sprawy, właśnie takie. Już sama nawet konstrukcja tego dysku jest w ogóle inaczej to wygląda. Dobrze, to na tyle w tym odcinku. Więc to był bardziej taki prezentacja tego dysku ze względu na to, że ja sobie zakupiłem. To był mój, jeszcze raz powtórzę, prywatny zakup, który mam w komputerze nareszcie. I będę jeszcze go testował, sprawdzał, zobaczymy, jak on tam się będzie spisywał. I dlatego to jest Samsung, bo wcześniej miałem Samsunga i ja już raczej chyba przy marce Samsunga zostanę z dyskami. Z czasem chcę sobie jeszcze właśnie jakiś taki dysk ogarnąć, ale chyba myślę, że już tej pomarańczowej serii już nie będę szarał z Pro serią. Myślę, że spokojnie te prędkości, co są w tej pomarańczowej serii Samsunga, będą do gier wystarczające. Więc to tyle. Na razie, cześć, pa. Powiedzcie, co wy sądzicie o tym.
Oczywiście są konstrukcje, które są rewelacyjne, też za dużo niższe pieniądze, ale mi zależało na czymś konkretnym, porządnym, solidnym. I jak się popatrzy, to te niższe konstrukcje są naprawdę w porządku, ale to już te są, jak się porówna z tym Samsungiem, takie małe kompromisy już. Czas losowy, odczyty, inne parametry są troszeczkę niższe. Niby te prędkości tak, ale podobne. Ale to już jest pójście w innych sprawach na ustępstwa. Na razie. Cześć.